Cześć! Witajcie wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Jarosław Koczyński z tej strony z Housemart. Dzisiaj znajdujemy się w województwie warmińsko-mazurskim, konkretnie nad Jeziorem Białym. To jest pomiędzy Ełkiem a Augustowem. Dzisiejszy odcinek będzie bardzo ciekawy. Chciałbym Wam pokazać w nim nie tylko piękną działkę i jej otoczenie, ale również przepięknie udekorowany dom Mezzanine Smart o powierzchni zabudowy 35 m2. To, co jest fajne w tym domu i w tym dzisiejszym odcinku, to to, że dom jest całkowicie udekorowany i przygotowany do tego, żeby przyjmować właścicieli. Zapraszam do oglądania. Zanim jednak wejdziemy do domu, to chciałbym Wam pokazać i powiedzieć dwa słowa na temat elewacji w tym budynku, a jest ona naprawdę bardzo ciekawa. Spójrzcie na elewację. Pewnie wprawne oko już zauważyło, że ta elewacja, pomimo tego, że również jest drewniana, to jednak różni się od świerku skandynawskiego, ponieważ jest to modrzew. Modrzew opalany japońską metodą Shou Sugiban. W odróżnieniu od elewacji ze świerku skandynawskiego, taka elewacja z modrzewia, zabezpieczona, zaimpregnowana ogniem i olejem lnianym, nie wymaga tak częstej impregnacji. W przypadku świerku jest to co 3 do 5 lat. Natomiast w przypadku modrzewia opalanego japońską metodą Shou Sugiban i zaimpregnowanego olejem lnianym jest to nawet co 15 lat taka impregnacja wymagana, a więc ta elewacja zajmuje mniej czasu, jest mniej kosztogenna, a przy okazji bardzo ładnie wygląda. Przyznacie sami. Chodźmy teraz do środka. Pewnie od razu zauważyliście, że ten dom, w którym się obecnie znajdujemy, to lustrzane odbicie projektu Mezzanine Smart. Weszliśmy po prostu z drugiej strony, ale klasycznie zaczniemy, słuchajcie, od łazienki. Łazienka znajduje się po prawej stronie od wejścia i słuchajcie, ma 3,4 m². Mamy umywalkę, mamy wannę, bo właśnie na wannie najbardziej zależało naszej inwestorce, dlatego też ta łazienka została delikatnie poszerzona. Mamy ubikację w systemie Geberit oraz duży pojemnościowy zbiornik na wodę, tak zwany boiler 80-litrowy, również sterowany za pomocą Wi-Fi. Także ten dom jest takim domem, można powiedzieć, inteligentnym. W tym domu nie ma tej dodatkowej dolnej sypialni, ponieważ inwestorzy zrezygnowali z tej dodatkowej dolnej sypialni na rzecz aneksu kuchennego i na rzecz kuchni. Zrobili też zmiany w stolarce okiennej. Mianowicie zostały dołożone okna oraz tak rozplanowane, żeby wykonując różne czynności po prostu w kuchni, na przykład robiąc coś przy zlewie, można było obserwować to, co dzieje się na zewnątrz tego budynku. Mamy zlew, mamy zmywarkę, mamy piekarnik i czteropalnikową, wygodną, dużą płytę indukcyjną do gotowania. Mamy okap oraz mamy lodówkę z zamrażarką. Całość tej kuchni jest w takim stylu klasycznym. W ogóle dom jest w stylu nowoczesnej stodoły, z zewnątrz ma taką nowoczesną bryłę, ale w środku jego wystrój i wyposażenie nawiązuje do klasycznej mazurskiej chaty i możecie to zaobserwować również w kuchni, ale tak naprawdę we wszystkich pomieszczeniach tego budynku. W salonie to, co się na pewno rzuca mocno w oczy, to bardzo duże, jak na ten dom, 35-metrowy oraz wygodne i bezpieczne schody zabiegowe. Zobaczcie, jesteście pewnie przyzwyczajeni, podobnie jak my, do schodów kręconych. One mają taką zaletę, że po prostu zajmują bardzo mało miejsca, ale ich wadą jest to, że są po prostu mało wygodne.
trudno się po nich wchodzi oraz trudno się po nich wnosi różne przedmioty na antresolę. Ale tutaj inwestorzy poszli krok dalej. To znaczy wykonali na specjalne, indywidualne zamówienie u stolarza duże, wygodne, zabiegowe schody. Zobaczcie, jak one są szerokie, ale pomimo tego, że są duże i wygodne i bezpieczne, to nie zajmują aż tak dużo miejsca. No bo zobaczcie, że całość funkcjonalności tego budynku nie została w żaden sposób naruszona. Mamy miejsce na telewizor, mamy pod telewizorem szafkę, mamy dodatkowy stylowy taki schowek, na którym stoi czerwona lampka, mamy 2 niebieskie fotele, mamy również rozkładaną kanapę oraz stolik, czyli wszystko to, co znajduje się w klasycznym mezaninie przy mniejszych schodach, również zmieściło się tutaj, przy tych dużych i wygodnych schodach. To, co wyróżnia ten projekt na tle wszystkich innych projektów, które budujemy, to to, że tutaj jest antresola. Do sufitu jest tutaj blisko 6 metrów wysokości, więc naprawdę czuć tą przestrzeń. Dodatkowym atutem tego projektu są jego wielkie frontowe przeszklenia, i dzięki którym wpada dużo światła i energii do tego budynku. I to ma też bardzo ciekawą zaletę, ponieważ w zimie, tak jak jesteśmy tu obecnie, bez włączonego grzania w tym domu utrzymuje się dodatnia temperatura, ponieważ energia, która wpada nam przez te okna, zostaje w tym budynku. Cały dom jest ogrzewany na 2 sposoby. Po pierwsze, jest jednostka klimatyzacji z opcją grzania i z opcją chłodzenia. Po drugie, wszędzie, w każdym pomieszczeniu, łącznie z łazienką, z kuchnią, z antresolą, jest tutaj ogrzewanie podłogowe foliami na podczerwień. Dzięki zastosowaniu tych 2 rozwiązań ten dom jest domem w pełni całorocznym, a przy okazji energooszczędnym. Będąc w salonie z aneksem kuchennym, koniecznie trzeba wspomnieć o oknach. Inwestorzy tutaj zdecydowali się na okna w systemie odstawno-przesuwnym, a nie w tym klasycznym systemie po prostu otwieranych drzwi do wewnątrz. Te okna zajmują po prostu mało miejsca. Mamy tutaj dużo mebli, dużo ozdób i dzięki takiemu systemowi możemy te okna po prostu przesuwać i jeszcze bardziej wykorzystać funkcjonalnie tą przestrzeń, którą mamy na dole. To tyle może, jeżeli chodzi o dół tego budynku. Chodźmy teraz na górę, pójdziemy po tych schodach na antresolę. Zanim wejdziemy sobie jeszcze na górę, to nawet tutaj idąc po tych wygodnych schodach już mijamy bardzo fajne elementy dekoracyjne, o które zadbali nasi inwestorzy. Mi w oko bardzo wpadła ta biała małpa, która tutaj trzyma nam oświetlenie i pomaga nam wejść na górę. Cały dom jest udekorowany w takim klimacie świątecznym. Antresola ma blisko 20 m² powierzchni. Znajduje się na antresoli duże, wygodne łóżko oraz bardzo dużo takich stylowych i fajnych dodatków, chociażby takich jak ten niebieski stolik, czy na przykład to lustro. Na antresoli mamy również taką strefę, którą wielu z Was może wykorzystać na przykład do miejsca do pracy, ale nasi inwestorzy zdecydowali się, że to będzie taka toaletka na przykład do malowania się naszej pani inwestor, więc może sobie tutaj wygodnie usiąść i podziwiać przepiękne widoki, które są widoczne z tej antresoli przez to duże frontowe przeszklenie.
cały dom robi naprawdę niesamowite wrażenie. Antresola również jest ogrzewana za pomocą folii na podczerwień. A tutaj znajdziemy sterownik właśnie do tych folii, gdzie pokazuje nam ten sterownik aktualną temperaturę oraz tutaj mamy strzałki w dół oraz w górę, jeżeli chcielibyśmy tą temperaturę obniżyć lub tą temperaturę podnieść. W domu przyjemne 20 stopni, ale tutaj panuje po prostu mróz na zewnątrz. No mamy w sumie zimę. Słuchajcie, to co najbardziej lubię w tym co robimy w budowaniu domów, to na końcu widok uśmiechniętej twarzy naszych inwestorów. I tak właśnie jest tutaj. Mieliśmy przyjemność budować ten dom od fundamentów po wykończenie pod klucz. Wszystko w zasadzie co tutaj widzieliście wykonywaliśmy naszymi po prostu rękoma. Jeżeli byście byli zainteresowani budową takiego domu, to wejdźcie na naszą stronę internetową www.housemart.pl w zakładkę projekty i wyceny. O, tutaj wyświetla Wam się adres, także przepisujcie i wchodźcie na naszą stronę. W tej zakładce projekty i wyceny znajdziecie kilkanaście w pełni wycenionych domów. Od fundamentów po wykończenie pod klucz, wszystko w bardzo przyjaznych i przystępnych pakietach do tego, żeby się z tym zapoznać i przede wszystkim wycenić co do złotówki właśnie taki dom, bo w naszej firmie panuje taka zasada: to co na stronie, to w umowie, więc nie ma żadnych ukrytych dodatkowych opłat właśnie w tych pakietach, które są na stronie. Jeżeli chcielibyście budować taki dom, to czas jego budowy w tym zakresie, który tutaj widzieliście, to około 6 tygodni. To jest bardzo dobry czas, abyście właśnie teraz weszli w naszą zakładkę, w zakładkę kontakt na naszej stronie internetowej i wypełnili formularz kontaktowy. Każda osoba, która wypełni taki formularz, otrzyma ode mnie maila wraz z dokładną instrukcją, krok po kroku, co trzeba zrobić, żeby właśnie taki dom wybudować. Także nie zwlekajcie, wchodźcie na stronę, przeglądajcie projekty, przeglądajcie pakiety, wypełniajcie formularz, a resztą zajmiemy się my. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się, cześć! HouseSmart. Jesteś u siebie.